końcu mogłem zobaczyć na własne oczy, jak wygląda Samsung Galaxy Watch Active 2, no i przyznam szczerze, że bardzo mi się spodobał, dlatego teraz opowiem wam, co mnie w nim urzekło. Zacznę od wyglądu, bo tutaj jest duża zmiana względem zwykłego Galaxy Watcha. Sam zegarek bardzo przypomina mi Apple Watcha, łącznie z tyłem koperty, który teraz też posiada taki duży przeszklony sensor. Z przodu nie ma żadnego pierścienia, a ramki są praktycznie niewidoczne. Dodatkowo te ramki są delikatnie mniejsze niż w poprzedniej wersji zegarka z serii Active. Kolejna ogromna zmiana, która przekonała mnie do tego modelu, to wirtualny pierścień nawigacji. Teraz możemy jeździć palcem po obwodzie ekranu i wywoływać taką samą akcję, jak w przypadku fizycznego pierścienia. Właśnie tej funkcji brakowało mi w serii Active, bo akurat te zegarki podobają mi się dużo bardziej, ale jeżeli już chodzi o użytkowanie, no to tutaj nie było tak ciekawie. Oczywiście do wirtualnego pierścienia będzie trzeba się przyzwyczaić, bo nie zawsze udawało mi się obrócić ekran, ale myślę, że to kwestia kilku dni używania i nie powinno być z tym problemów. Trochę bardziej martwi mnie to, że pierścień sam będzie się aktywował na przykład podczas snu albo w wodzie, gdy tryb wodny będzie wyłączony, ale niestety tego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. A jeśli wspomniałem już o wodzie, to zegarek ten jest wodoodporny do 5 atmosfer, czyli tak jak to miało miejsce w Galaxy Watchu. Wiem, że piszecie mi, że ta klasa wodoszczelności nie pozwala na pływanie w nim, ale z moim Watchem nic się jeszcze nie stało, a wielokrotnie już miałem go na basenie i wkładałem go pod strumień wody z kranu, więc tutaj za bardzo bym się nie obawiał. Jeśli chodzi o aktywności sportowe, to mamy ich aż 39, z czego 7 rozpoznawanych jest automatycznie. Jest jeszcze funkcja trenera podczas biegania, czyli zegarek będzie udzielał rad w czasie rzeczywistym, no ale to też jest coś, co będę musiał przetestować sam. Pomiar pulsu ponoć ma być dokładniejszy, bo ulepszony został sensor. Tak jak wspomniałem na początku, teraz jest taki bardziej wypukły i faktycznie może pomóc w lepszym przyleganiu zegarka do ręki. Dodatkowo czujnik ma teraz aż 8 fotodiod, które są odpowiedzialne za monitorowanie pracy naszego serca. Jestem bardzo ciekawy, czy to faktycznie będzie działało lepiej, bo to akurat kulało w moim Watchu. Natomiast sprawa baterii już nie wygląda tutaj tak kolorowo. 340 mAh w 44 mm wersji i tylko 247 mAh w wersji 40 mm. Niestety większy zegarek wytrzyma tylko około 2 dni na jednym ładowaniu i to mnie troszkę niepokoi, bo przyzwyczaiłem się do nieczęstego odkładania mojego Watcha na stację ładującą. To również będę chciał zweryfikować w najbliższych dniach, więc śledźcie moje kolejne filmy. Wracając do wyglądu. Poza rozmiarami zegarków możemy jeszcze wybrać, z czego są wykonane. Dostępna jest opcja aluminium lub stal nierdzewna. Aluminium ma takie ładne, matowe wykończenie i w zestawie dostajemy silikonowy pasek, co ma świadczyć o tym, że jest to bardziej sportowa wersja. Natomiast stal nierdzewna charakteryzuje się wysokim połyskiem i w zestawie załączony jest już pasek skórzany, a więc trochę mniej nadający się do uprawiania w nim aktywności fizycznej. Oczywiście te różnice przekładają się na cenę i wersja ze stali nierdzewnej jest oczywiście droższa, a o ile, to już możecie sprawdzić w linkach pod filmem. Ale nie tylko to decyduje o cenie, bo zegarki Samsunga dostępne są w wersjach Wi-Fi i LTE, czyli jeśli chcecie móc korzystać z samego zegarka jak z telefonu, to wybierzcie wersję LTE, do której możemy wykupić kartę eSIM. Natomiast dla pozostałych ludzi, którzy raczej bez telefonu nie ruszają się z domu, wersja Wi-Fi w zupełności wystarczy. Nie wspomniałem jeszcze, że obie wersje mogą służyć jako zestaw głośnomówiący, bo posiadają zarówno głośnik, jak i mikrofon. A więc tutaj duży plus, no bo jednak to nieczęsty widok w smart zegarkach. Kolejne testy i porównania będą dostępne jeszcze na tym kanale, a więc gorąco zapraszam do subskrypcji i do kliknięcia łapki w górę. Mówił dla Was Szymon Kosek, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.